Witajcie moi drodzy, dzień dobry, z tej strony Ola. Słuchajcie, ogród po majówce oszalał. Kwitną wieczorniki damskie, które same się wysiały z kompostu. Kukliki wyglądają przepięknie, kwitną czosnki ozdobne, zaczynają kwitnąć łubiny i ja chciałabym Wam to dzisiaj wszystko pokazać na naszym wspólnym obchodzie, na naszym wspólnym spacerze po ogrodzie. Wydaje mi się, że jeżeli dalej te kwiaty będą się tak dynamicznie zmieniały, to za około 2-3 tygodnie czeka nas kolejny spacer, dlatego że do kwitnienia szykują się naparstnice, szykują się irysy oraz piwonie i ja właśnie na ten spektakl piwoni czekam najbardziej. Przejdziemy się dzisiaj wspólnie po rabatach, pokażę Wam, co przepięknie kwitnie, co już skończyło kwitnienie. Powiem Wam też na końcu, jakie prace w ogóle warto wykonać w maju, co ja zazwyczaj robię w maju, jakie teraz szkodniki mogą się pojawić, no i jakie zioła możemy zbierać. Także przygotujcie sobie kubek ciepłej kawy lub herbaty i zapraszam na spacer. Ten fragment przy szklarni pewnie już widzieliście w moim poprzednim odcinku. Pokazywałam Wam tam, po co w ogóle robię te tyczki z tymi doniczkami. Zobaczcie, ta orlaja tak naprawdę już zaczyna kwitnąć i do nich niedługo dołączy kocimiętka. I to jest właśnie mój ulubiony czas tej rabaty, kiedy ta taka elegancka biel łączy się właśnie z takim przepięknym fioletem kocimiętki. Tutaj już sobie zrobiłam miejsce właśnie na te kosmosy, które wysiewałam do gruntu. I zobaczcie, że ta orlaja tak naprawdę jest cała obsypana pąkami. Wszystkie orlaje, które same się wysiewają, te orlaje z samosiewu zazwyczaj właśnie kwitną wcześniej i osiągają zdecydowanie większe rozmiary. Muszę tutaj trzymać rękę na pulsie, dlatego że szaleje mnie tutaj turkuć, który oprócz tego, że dostał się do szklarni, dlatego jeszcze pomidory czekają na wysadzenie, bo prawdopodobnie będę je sadziła w takich donicach z obciętym dnem, żeby te turkucie się po prostu do nich nie dostały, no to muszę po prostu pilnować tutaj tych kosmosów, bo turkucie naprawdę lubią takie świeże siewki, świeże sadzonki i te młode korzonki. Tutaj z tyłu za mną już tak naprawdę kończą kwitnienie lilaki. To są lilaki, które ja posadziłam 3 lata temu. One były już kupione razem z pączkami. Z tego co słyszałam, lilaki obficiej kwitną, lepiej kwitną co drugi rok. I to w sumie jak na razie by się u mnie sprawdzało. Zobaczymy jak będzie w przyszłym roku, dlatego że ja pamiętam lilaki u mojej babci, które kwitły cały czas przepięknie. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie to są jakieś stare odmiany, nie takie bardziej wyfikane, jakie ja mam po prostu w swoim ogrodzie. Mam tutaj dwie odmiany. Jedna to jest krasawica Moskwy, to jest ta jaśniejsza, taka perłowa, pudrowo-różowa odmiana z takimi perłowo-różowymi kwiatami. Natomiast drugi lilak ma już kwiaty ciemnofioletowe z białym obrzeżeniem i jest to lilak odmiany Sensation. Oba podobają mi się bardzo. Miałam tego lilaka wyższego, tego ciemnofioletowego przysadzić już rok temu. Jakoś się do tego nie zebrałam. Mam nadzieję, że może znajdę dla niego miejsce tutaj w moim warzywniku. Będę go próbowała się tak jakby wyprowadzać, tak jak jest teraz, w formie takiego mini drzewka. Dzięki temu przy jego nasadzie będę mogła posadzić więcej roślin. Ale tak naprawdę cała magia dzieje się na tej rabacie właśnie tutaj. Rozkwitł obficie, rozkwitł przepięknie głuk. Jest to głuk pośredni w odmianie Paul Scarlet i on również został posadzony tutaj przeze mnie 3 lata temu. Zakwitł w ogóle tak bardzo obficie po raz pierwszy. Jestem naprawdę oszołomiona jego kwiatami. Nie mogłam się wprost doczekać tego kwitnienia. Pierwszy raz zobaczyłam to drzewo właśnie w takiej przestrzeni miejskiej, bo jest to drzewo chętnie sadzone przy takich skwerkach, przy osiedlach lub przy jakichś trasach. I tak naprawdę te jego różyczki z daleka są widoczne, z daleka przyciągają wzrok i bardzo chciałam mieć to drzewo właśnie w naszym ogrodzie. Niestety zauważyłam, że od jakiegoś czasu łapią go choroby. Nie jestem do końca pewna, co to jest za choroba grzybowa, bo prawdopodobnie jest to choroba grzybowa. Nie chciałabym tutaj nikogo wprowadzić w błąd, ale właśnie u nas w mieście, na osiedlach, gdzie kiedyś po prostu te głogi zachwycały, w trakcie lata widzę takie łyse pnie, łyse gałęzie. Te głogi mają zaschnięte liście, które później opadają i tak naprawdę w lipcu,
wyglądają tak, jakby to był już taki listopad, jakby to była już taka bardzo zaawansowana jesień. Mam nadzieję, że mój głuk jeszcze będzie cieszył mnie długo. Ma jeszcze jedną wadę. Jeżeli chcecie go wprowadzić do swojego ogrodu, to miejcie na uwadze to, że jego korona rośnie nieproporcjonalnie szybko, nieproporcjonalnie do swojego pnia. Ta korona była już przeze mnie cięta praktycznie 4 razy. Co roku przycinam mocno pędy, ponieważ jest to drzewo, które przez tą swoją masę na górze i cienki pień staje się bardzo chwiejne podczas takich wichur, podczas takich mocnych podmuchów wiatru i dlatego mój głuk ma tutaj podporę z takich tyczek bambusowych. Myślę, że w tym roku, jeżeli ta korona znowu nabierze za dużej masy, to znowu będę musiała ją przyciąć, żeby po prostu ocalić to drzewo. Tak jak wspomniałam, niestety Wielosił kończy już swój spektakl, ale zobaczcie, że on nadal ma te pędy, jak i te kwiatostany ozdobne poprzez swój właśnie taki ciemnofioletowy kolor. Za nim już widać, jak piętrzy się kępa łubinów. Ten łubin również jest w kolorze fioletowym i dołączą do niego czosnki. Niestety widzę, że akurat w tym miejscu czosnki ozdobne mocno się podzieliły i zakwitło ich niewiele. Te główki są również niewielkie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku one nabiorą masy. Chciałabym również tutaj dosadzić zdecydowanie więcej czosnków na tej rabacie, dlatego że już zrobiłam porządek na różance, więc jak najbardziej mogę jesienią coś tutaj podziałać. Lubię mieszać czosnki, tak żeby właśnie przedłużyć to kwitnienie. Ja zazwyczaj robię tak właśnie z roślinami cebulowymi, że mieszam różne odmiany, tak żeby maksymalnie wydłużyć czas tego kwitnienia. Razem z czosnkami i razem z tymi wielkimi liliami widać błękitne, delikatne pióropusze, które należą do kamasji. I kamasja jest jedną z moich ulubionych roślin cebulowych, dlatego że ona jako jedyna radzi sobie wspaniale w miejscach, które są lekko podtapiane, w których jest bardzo zbita, gliniasta ziemia i naprawdę ta roślina zdaje się być żelazną. W ogóle cebulki jej nie zagniwają, pięknie się rozmnażają. Jedyne, co mi w niej przeszkadza, to te takie pokładające się liście. Trzeba ją według mnie co jakiś czas właśnie odmładzać i rozdzielać. Idąc dalej, na tej długiej rabacie są kukliki. Ja tutaj te kukliki mam w różnych odmianach. W tym roku sobie ich troszeczkę tutaj porozdzielałam, pododawałam. Te niższe to już jest Wam znana odmiana Majtaj. No a tutaj mam takie fajne kukliki, które bardzo przypominają właśnie tą odmianę dziką, czyli tego kuklika zwisłego. Jednak jest to kuklik w odmianie Pink Frills. Jest naprawdę uroczy. Zobaczcie, że te jego kępy, te jego rozety są zdecydowanie większe od reszty kuklików. Myślę, że coś mu w tym roku nie podpasowało, dlatego że jest to kuklik, który ma naprawdę bardzo wysokie kwiatostany. No ale zobaczcie, że on ma te czapeczki, główki w takim ciemniejszym kolorze i naprawdę wyglądają uroczo. Na tej rabacie jeszcze do niedawna mogliśmy podziwiać kwitnienie tulipanów liliokształtnych i widzę, że mam tu jeszcze troszeczkę miejsca, żeby wprowadzić ich większą ilość, tak żeby przedłużyć tutaj ten piękny fioletowy kolor na większej części rabaty. Natomiast w tym momencie do kwitnienia szykuje się piwonia. Ja już Wam o niej opowiadałam. Jest to piwonia, do której robiliśmy wspólnie tutaj tą podporę, która się na razie sprawdza idealnie. Jest to piwonia odmiany Paula Fey. Ona kwitnie naprawdę dosyć wcześnie. Już te pączki tak naprawdę są popękane, więc może za tydzień będzie już kwitła. Natomiast z tyłu rozkwitł po raz pierwszy w moim ogrodzie powojnik, którego niestety nazwy nie umiem wymówić. Oczywiście jak zawsze podam Wam nazwę w okienku. Jest to powojnik wielkokwiatowy, wcześnie kwitnący i on tak naprawdę po raz pierwszy nie dostał uwiądu i po raz pierwszy był tak obsypany pąkami. Dzięki temu mogę go wreszcie podziwiać. Powojnik ten ma przepiękne, duże, białe kwiaty, takie śnieżno-białe. Ma również jasny środek, więc to jeszcze dodatkowo potęguje tą jego elegancję. I razem z nim tutaj zakwitły orliki, które wysiewają się tak naprawdę tutaj w takiej większej ilości. Ja ich nie plewię, ja ich tutaj nie wyrywam, zostawiam je w spokoju. Dzięki temu mogę się cieszyć taką większą plamą fioletu. Ja orliki bardzo lubię. Po pierwsze za to, że mamy ich ogrom odmian
przepiękną, tak naprawdę olbrzymią paletę kolorów. One się również wspaniale ze sobą krzyżują i wysiewają. No i dzięki temu po pierwsze możemy mieć fajne, nowe, darmowe rośliny w swoim ogrodzie i zawsze mamy jakąś niespodziankę, bo tak naprawdę nie wiemy, jak rozkwitnie, jakie kwiaty będą miały te nasze nowo wysiane orliki. Słuchajcie, ja się tutaj przechadzam pomiędzy tymi rabatami, bo aż po prostu nie mogę uwierzyć w to, jak szybko potrafią zmienić się rabaty. Jeszcze w trakcie majówki te wszystkie wieczorniki damskie i te wszystkie czosnki ozdobne dopiero myślały o tym, żeby w ogóle zakwitnąć, myślały o tym kwitnieniu, a teraz są już w pełni rozkwitnięte. Ja tych wieczorników damskich tutaj nie siałam, one wysiały się same z kompostu. My po prostu tworząc tą nową rabatę dodawaliśmy właśnie naszego takiego świeżego kompostu i prawdopodobnie gdzieś tutaj było jakieś wielkie skupisko nasion wieczornika damskiego, ale powiem Wam, że on tutaj pasuje idealnie, także natura wie, co robi. Zobaczcie, gdyby go tutaj nie było, to byłoby tutaj na tej rabacie dosyć smutno, zarówno teraz w trakcie kwitnienia, jak i zimą, no bo przecież te rozety liściowe roślin dwuletnich przepięknie wyglądają, są takie półzimozielone, więc na tej rabacie cały czas był jakiś szkielet. Tutaj również mam posadzone przeróżne odmiany czosnków. Z tej strony mam tak naprawdę Purple Sensation i Gladiatory, natomiast tam takie niższe odmiany Globemasterów. Zaraz sobie przejdziemy na drugą stronę. Uważam również, że te kukliki stanowią przepiękne takie dopełnienie, taki lekki kontrast. Przepięknie wyglądają z tym fioletem. Ja ogólnie fioletu akurat o tej porze roku mam w swoim ogrodzie najwięcej, ale ja lubię ten efekt. Lubię, jeżeli ten kolor pojawia się w takiej większej masie na różnych rabatach, dzięki temu potęguje to piękno roślin. Takie jest moje osobiste wrażenie. Natomiast te kukliki, o których ja już Wam tutaj nieraz mówiłam, one naprawdę stanowią tutaj przepiękne, niskie piętro. Bardzo ładnie się rozrastają. Nawet po kwitnieniu tej zielone rozety będą tutaj szkieletem, będą takimi podporami dla werbeny Bampton, która rośnie tutaj z tyłu za nimi. Werbena również kwitnie w takim fioletowym kolorze, ma takie ciemnobordowe liście i dzięki właśnie tym rozetom kuklików ona nie będzie się tutaj wykładała na tą trawiastą ścieżkę. Także naprawdę maj jest najpiękniejszym miesiącem. Tak uważała moja mama, tak uważała moja babcia i tak uważam ja. Przechodząc na drugą stronę rabaty, oczywiście w oczy po pierwsze rzucają się łany kuklików, wysokie wieczorniki damskie, no i główki czosnków ozdobnych, ale tutaj jeszcze z pomiędzy tych kuklików, z pomiędzy tych seslerii możemy dostrzec takie fajne kamasje. Jest to odmiana taka bardzo kompaktowa, ja postaram się znaleźć nazwę tej odmiany. Ona nie jest tak bardzo agresywna, po prostu w takim sensie, że nie rzuca się tak bardzo w oczy, jeżeli chodzi o tą masę, bo ona jest zdecydowanie niższa, tej kwiatostany również są mniejsze, ona po prostu rośnie bardziej kompaktowo. Uważam, że wspaniale tutaj łączy się właśnie z tymi sesleriami. Myślę, że jest to takie połączenie, które z pewnością powtórzę gdzieś na innych rabatach. Bardzo ładnie to wygląda, dlatego że później, kiedy te liście kamasji będą zasychały, będą żółkły, no to w przyszłości te kępy seslerii, kiedy się już naprawdę mocno rozrosną, będą je po prostu przysłaniały, więc tak naprawdę tutaj wszystko zgrało się idealnie.
Oczywiście nie mogłoby tutaj zabraknąć moich ukochanych kuklików. Ja już Wam je tutaj pokazywałam w spacerze kwietniowym, więc zwróćcie uwagę na obfitość kwitnienia tych kuklików i na długość kwitnienia tych kuklików. Tutaj jest jeszcze bardzo dużo pączków, które jeszcze nie rozkwitły, które jeszcze nie popękały, więc to kwitnienie mam nadzieję, że potrwa jeszcze około 2 tygodni. No i jak dla mnie to właśnie ten kolor brzoskwiniowy był strzałem w dziesiątkę. Ja długo się wahałam w ogóle nad wprowadzeniem tego koloru. U mnie wcześniej właśnie przeważały biele, błękity, wszelkie odcienie różu, no ale zobaczcie, ja jestem naprawdę zachwycona tą rabatą, jestem zachwycona tym kadrem. Bardzo często tutaj przychodzę i podziwiam. No nie chcę tutaj wyjść na taką osobę, która się chwali, ale naprawdę jestem zadowolona właśnie z tego połączenia. I przechodzimy na rabatę obok. Jest to ta rabata, na której niedawno sadziłam razem z Wami trawy ozdobne. Zobaczcie, już wieczornik damski tutaj rozkwitł i tak naprawdę niedługo będę mogła Wam pokazać kwitnienie tego derenia kołsa. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo on był w ogóle w tym roku przesadzany i nie wiedziałam, czy on sobie w ogóle poradzi, czy on w ogóle nie odrzuci tych wszystkich zawiązków, a widzę, że będzie w tym roku szał kwitnienia. Do tej pory miał około 5-6 kwiatów, więc podwójnie się z tego powodu cieszę i tutaj muszę pochwalić mojego męża, dlatego że on wybrał tutaj dla niego to miejsce. Stwierdził, że będzie tutaj ładnie wyeksponowany, że powinno mu tutaj to miejsce pasować. No i miał rację. Dereniowy jest tutaj bardzo dobrze. Ma tak naprawdę bardzo dużo tych właśnie zawiązków, więc nie mogę się doczekać tego kwitnienia. Natomiast z przodu tej rabaty kwitną zawilce wielkokwiatowe, zawilce, które kwitną w kolorze białym. One rosną takimi rozłogami jak i reszta zawilców, więc musicie mieć to na uwadze, wprowadzając je do swojego ogrodu. One idealnie nadają się właśnie do takiego zadarniania. U mnie kwitną dobrze zarówno w słońcu, jak i w półcieniu. W półcieniu mam wrażenie, że po prostu te kwiatostany ich utrzymują się zdecydowanie dłużej. Ja je tutaj posadziłam celowo, ponieważ jak możecie pamiętać, wcześniej tutaj kwitły narcyzy w odmianie Bridal Crown jako takie dopełnienie błękitu, połączenie właśnie z błękitem brunery. Brunera kwitnie nadal, może nie jest to kwitnienie takie bardzo obfite, jednak ten błękit nadal tutaj jest. No i zamiast tych narcyzów teraz w ich miejsce po prostu wskoczyły przepiękne zawilce, więc to połączenie bieli z błękitem tutaj właśnie sobie przedłużyłam, miksując te zawilce z narcyzami. A tutaj, moi drodzy, jest już ostatnia rabata, którą chciałabym Wam dzisiaj pokazać. Zahaczymy delikatnie o przedogródek, jednak tam rośliny jeszcze nie rozkwitły, dlatego że ten przedogródek, tamta część ogrodu znajduje się w półcieniu, więc tym roślinom musimy dać odrobinę więcej czasu, żeby rozkwitły. Tym bardziej, że obiecałam tutaj paru osobom taki osobny odcinek właśnie o tym przedogródku, o tej białej rabacie, więc słowa dotrzymam. Mam tyle tych tematów na filmy, że się po prostu zaczynam nie wyrabiać, bo na ogrodzie tyle się dzieje, że nie nadążam Wam tego nagrywać i pokazywać. Na tej rabacie czeka nas kolejna porcja wieczorników damskich i czosnków ozdobnych. Ja tutaj te rabaty tworzyłam 2 lata temu i tutaj już te wieczorniki wprowadzałam celowo. Sadziłam tutaj takie ładne, rozrośnięte kępy i łączyłam je właśnie z lunarią, czyli z tymi judaszowymi srebrnikami. Naprawdę w zeszłym roku te wieczorniki i ta lunaria dały tutaj wspaniały popis, wyglądały obłędnie. Wtedy jeszcze kwitła razem z nimi naparstnica. Widzę, że jej kwiatostany już się zbierają właśnie do takiego rozkwitu, więc zobaczymy, czy akurat w tym roku ich kwitnienie się zazębi, czy się spotkają. Natomiast rośnie tutaj również bardzo dużo czosnków ozdobnych. Ja już Wam to niejednokrotnie mówiłam, to są ulubione rośliny mojego męża, więc ja się staram je sadzić na każdej rabacie. Ja również je bardzo lubię, bo one nadają taki fajny klimat, moi rodzice również mieli je w ogrodzie, no i oczywiście wpisują się w ten klimat angielskich ogrodów. Rabaty te wcześniej trudno mi było bardzo utrzymać, głównie ze względu na to, że nie mogłam ich podlewać. Było mi tutaj ciężko właśnie utrzymać tą wilgoć w glebie. Te rabaty są po prostu na spadkach, w takich 2 płaszczyznach. Jeden spadek jest od strony domu, tutaj w stronę drogi, kolejny spadek jest z góry działki tutaj na dół, więc tak naprawdę takie podlewanie z węża czy z konewki było absolutnie nieefektywne. Mam nadzieję, że teraz po rozłożeniu tych linii kroplujących ładniej i chętniej będą mi się właśnie wysiewały te rośliny dwuletnie, bo wcześniej owszem one wschodziły, jednak po prostu przy takich upałach w sezonie te siewki po prostu wysychały, nie dawały sobie rady.
Tutaj już spoglądam, że róże są zapączkowane. Te rabaty dosyć wcześniej startują z tego względu, że one są nasłonecznione od świtu tak naprawdę do późnych godzin popołudniowych. No i dodatkowo ta ściana oddaje to ciepło, dodatkowo się nagrzewa, więc wegetacja na tych rabatach akurat rusza zdecydowanie szybciej i to jest niewątpliwy plus. No dobrze, moi drodzy, myślę, że ten nasz wspólny spacer, ten nasz wspólny wieczorny obchód po ogrodzie będzie dobiegał końca. Teraz tak na zakończenie powiem Wam w ogóle, jakie ja prace wykonuję w maju. Jak Wam wcześniej pokazywałam, moje piwonie mają już naprawdę ciężkie, nabrzmiałe pąki i to jest idealny czas, żeby zapewnić im jakieś podpory. Naprawdę nie ma nic gorszego niż podpieranie tych piwoni w trakcie ich kwitnienia, kiedy już widzicie, że te pędy się wyłamują. Wiem, co mówię, bo sama tak nieraz zrobiłam. Jeszcze teraz możemy zabezpieczyć właśnie te pędy jakimiś opaskami. Ja używam takich plastikowych opasek, które możemy właśnie zaciskać na różnej szerokości. Natomiast wydaje mi się, że takim najlepszym sposobem byłoby wcześniejsze właśnie podpieranie jakimś takim mocnym, sztywnym patykiem i przeplatanie na przykład sznurkiem jutowym, dosyć grubym takim po prostu, żeby nie obcierał tych pędów. Wieczorniki damskie, niektóre takie większe kępy również wymagają tych podpór, no i lada dzień będziemy musieli podpierać ostróżki, bo ostróżki naprawdę są taką byliną dosyć kruchą, no i szkoda by było, żeby po prostu pod ciężarem tych kwiatów te pędy nam się wyłamały. Maj był w tym roku również takim miesiącem, który obfitował w bardzo skrajne, ekstremalne temperatury. Mieliśmy tutaj lato na przemian z naprawdę mocnymi przymrozkami i część roślin to zdecydowanie mocno osłabiło. I tutaj naszym zadaniem jest obserwowanie tych roślin, dlatego że są po prostu bardziej podatne na działanie przeróżnych patogenów, przeróżnych chorób oraz szkodników. Mam wrażenie, że w tym roku jest naprawdę dosyć sporo tych szkodników. Możecie na przykład zauważyć to na orlikach. Jeżeli Wasze liście w podejrzany sposób szybko znikają i tak naprawdę zostają gołe pędy, to prawdopodobnie macie w swoim ogrodzie piłecznicę orlikową. Ja w tym roku spotkałam się z nią po raz pierwszy. Do tej pory wszystkie moje orliki rosły co roku bezproblemowo i nie miały żadnych szkodników. Piłecznicy możecie w pierwszej chwili w ogóle, na pierwszy rzut oka w ogóle nie dostrzec na Waszych orlikach. Są to bardzo małe, zielone gąsieniczki, takie liszki. Ta ich zieleń się praktycznie zlewa z zielenią liści. One żerują na spodniej stronie i naprawdę w dosyć szybkim tempie zjadają te liście. Jedna kępa moich orlików dosłownie przez jeden dzień została ogołocona. Ja sobie po prostu z nią poradziłam tak, że codziennie, sukcesywnie chodziłam, zbierałam te liszki i niszczyłam mechanicznie. Jeżeli macie również róże w swoim ogrodzie, to możecie zauważyć, że już pojawia się na nich zielona mszyca oraz skoczki. Ja tak naprawdę czekam na działanie biedronek, bo mam ich dosyć sporo w ogrodzie, więc mam nadzieję, że mi w tym pomogą. Oczywiście, jeżeli tej mszycy jest za dużo, to ja w pierwszej kolejności po prostu spłukuję ją mocnym strumieniem wody. W maju oczywiście nastawiamy pierwsze gnojówki z majowych pokrzyw, z żywokostu i z innych ziół, ale to jest również odpowiedni czas do tego, żebyśmy my sami zbierali te zioła dla nas na takie zimowe herbaty. I na przykład ja będę teraz zbierała przytulię, będę zbierała pokrzywę, będę również zbierała młode jeszcze liście podbiału, bo taki u nas za garażem z tyłu rośnie, my go absolutnie nie kosimy, chcemy, żeby go rozrastało się coraz więcej. Jeżeli macie na przykład w
swoim ogrodzie miodunkę, no to jej łacińska nazwa to jest pulmonaria. No i nie bez powodu ta nazwa właśnie od takich, powiedzmy, kojarzy nam się właśnie z pulmonologią, z płucami. Miodunka idealnie nadaje się właśnie na takie choroby górnych dróg oddechowych. Ja również będę ją sobie zbierała, będę ją właśnie sobie łączyła z podbiałem i z tymiankiem. Także moi drodzy, ja już nie przedłużam, bo no już znacie mnie, ja zawsze się rozgaduję i to zakończenie, to moje pożegnanie zawsze się wydłuża w czasie. Mam nadzieję, że mówiłam dzisiaj w miarę składnie, w miarę zrozumiale, dlatego że co chwila moją uwagę coś odwracało, a to pszczółka, a to nowy kwiatek i tak naprawdę nie mogłam się dobrze skupić na tym, co mówię, dlatego że tyle się teraz dzieje. Ten maj i ta wiosna po prostu w tym roku pędzi jak szalona, także ja nie nadążam się zachwycać, nie nadążam Wam tego wszystkiego pokazywać. Widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach. Zapraszam właśnie do kolejnych spacerów i zachęcam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a regularnie odwiedzacie mój kanał. Dziękuję Wam bardzo standardowo za miłe słowa, za wsparcie, jakie od Was otrzymuję. Całuję Was i do zobaczenia. Pa, pa!